Witajcie. Ten odcinek zaczynamy sobie od takiej małej, ciekawej historyjki. A nie tyle historyjki, co po prostu miejsce, jakie znalazłem. Na pewno tego miejsca tutaj wcześniej nie było. Znajduje się ono między Branicą a Baranicą. Tak troszeczkę poniżej, trzeba zboczyć z drogi. Jest to takie obozowisko choćby. Możemy zabrać pochodnie, możemy zabrać drewno opałowe. No, nie ma go dużo, ale zawsze 6 sztuk. I prosty plecak, który sobie będziemy mogli sprzedać. Zastanawia mnie tylko, co... O, tu mamy jeszcze wino śliwkowe. Prawdopodobnie jest to jedno z tych 26 generowanych miejsc na mapie. Tak mi się wydaje bynajmniej. Bo tak jak mówię, jestem przekonany o tym, że tego tutaj nie było. Dlatego, że jak wracam do wioski, to przeważnie właśnie biegnę tutaj tędy. Jeżeli ktoś z Was widział to miejsce wcześniej, to dajcie znać, bo być może ja je przegapiłem. Ale wydaje mi się jednak, że to jest coś nowego. Czas na małą aktualizację naszej nowej wioski. Jak widzicie, znajdujemy się w centralnym jej miejscu. Mamy już osadników. Osadników nie mamy mało, bo jak widać na liście jest ich dość sporo. Dokładnie 36. Tak jak wcześniej zaczynaliśmy od tego, że tutaj jest magazyn zasobów. A potem były tutaj jedna chatka, nie stajnia, tylko stodoła. Tutaj były chatki mieszkalne, magazyn żywności, chatka, chlew, stajnia i chatki. Tak, teraz mamy kuźnię, mamy szwalnię, obydwa poziomu drugiego. Ta stajnia tutaj była do chmielu. Mamy kurnik. Mamy, to było. Mamy oborę, czyli krówki. Dwie krówki, jeden byczek. Kolejne chatki. Tam na końcu znajduje się chata myśliwych. Tutaj mamy gęsiarnię. I tutaj na końcu, bodajże tutaj. Nie. Gdzieś tutaj jest tawerna. O, jest. Tawerna poziomu drugiego. A więc możemy już tworzyć rzeczy w piecu. Takie jak chleb, ciasto, tarta. I standardowo, tak jak wcześniej, możemy tworzyć zupy i możemy piec mięso. Mam oczywiście 2 pracowników w tawernie po to, żeby... Co ty chleb robisz? To ci się tak coś pomieszało? Mam ustawiony automat na wypiekanie mięsa zwykłego i rybiego, tak żeby osadnicy mieli co jeść. I powoli staram się robić tak, żeby
żeby troszeczkę ta automatyzacja w wiosce szła do przodu. Ludwiczek znalazł dla nas jedną glinę. Świetnie, Ludwiczku, bardzo dobrze. Pogłaskałbym cię po głowie. A tutaj mamy dzieciaki od pozostałej patologii. I tyle. Poprzednią wioskę, tą tutaj, o tu, jak widzicie na mapie, mamy raptem 4 budynki, magazyn, stodołę i magazyn zasobów. I tamta wioska znika całkowicie. Znika całkowicie. Stwierdziłem, że nie ma sensu, żeby ona tam istniała. Nie mamy gdzieś jedzenia. Koryto 100%. U koników nie mamy jedzenia, dobra. Trzeba będzie im troszeczkę paszy przynieść. Jakby się ktoś zastanawiał, cóż takiego ja robię pomiędzy odcinkami tutaj. Powiem wam, że robię dużo. Przede wszystkim podstawa to jest to, żeby cały czas mieć na uwadze to, co się dzieje w wiosce, to, co się dzieje w budynkach, przede wszystkim produkcyjnych, tak żeby starać się robić, aby w danych budynkach produkcyjnych nie brakowało materiałów do produkcji. Jeżeli macie pracowników, no to jest łatwiej, tak mi się wydaje, z tego względu, że wy macie nad tym pełną kontrolę. A z pracownikami jest różnie. 2 pracownicy są wolniejsi od was. Także tutaj też na to weźcie poprawkę. Chciałbym wam jeszcze pokazać Rysia. Tylko że z Rysiem jest taki problem, że jak jadę na wierzchowcu, to on się nie boi. A jak biegnę, to niestety Rysie się ulatniają. Wyciągnę sobie w razie czego łuk, gdyby tutaj wilki były. No właśnie, tam jest wilk, czy tam jest ryś? Jest ryś. Słuchajcie, nie wiem, czy mi się uda podejść do niego. Idziemy co prawda z tyłu. To przed nami to jest ryś. Tu przy drzewie. On jest neutralny wobec nas, ale jeżeli go zaatakujemy, to on też zaatakuje nas. Jak widzicie, on ucieka. Ryś, czyli nowe zwierzę, które zostało wprowadzone w poprzedniej aktualizacji 0.6 i w kolejnych update'ach do tej aktualizacji. I tak, powiedzmy, że jedno miejsce mamy już odwiedzone z tych miejsc takich niecodziennych. Jeszcze chciałbym się przejść w okolice. No właśnie, nie wiem gdzie to jest dokładnie. Musiałbym to gdzieś poszukać na mapie. Jest coś takiego jak drzewo życia. Tak mi się wydaje, że to jest coś jak drzewo życia. Bynajmniej takie coś widziałem u wujka Google, szukając sobie tych nowych miejsc, tych nowych 26 generowalnych miejsc na mapie. No i tak się zastanawiam,
czy by sobie tego nie poszukać. Zobaczymy, czy mi się uda stworzyć 8 na 8, tak jak zawsze. O, udałoby się. Mamy kolejne poletko. Pójdzie 8 na 8. Pójdzie 8 na 8. Świetnie. Moglibyśmy zlikwidować te pola, które mamy przy tamtej wiosce. Dobra. 8 na 8. Świetnie. I jeszcze jedno. Yy, 8 i 8, tak? Tak jest. 8 na 8. Pięknie. Dobra, ci niech się tym zajmują. Na zimę nie mam nic posadzone. Tam w pierwszej wiosce mam troszeczkę pszenicy. Niestety cała patologia pracująca w stodołach nie ogarnęła tego przed zimą i no nie obsiali wszystkich pól. Ja też byłem zajęty czym innym. Najważniejsza rzecz, jak już sobie tworzycie osadę, to polecam wam, żeby zaopatrzyć każdy budynek produkcyjny. Drewutnia, chata rybaka, chata myśliwska, chata wydobywcza, stodoła. No chyba te 5 czy 6 budynków takich właśnie typowo produkcyjnych, powiedzmy produkcyjno-wydobywczych. Polecam wam, abyście sobie zaopatrzyli je w narzędzia przynajmniej w ilości sztuk 20. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem, że przy ilości sztuk 10 zbyt szybko im się te narzędzia kończą. Jeżeli mają tych narzędzi około 20, powiedzmy tam 15, 18, 20, ponad 20 to już jest idealnie. Nie musicie tak często biegać do tych budynków, żeby dostarczać właśnie wymaganych narzędzi. A jeszcze lepiej byłoby, gdybyście dostarczali im narzędzia żelazne. Są drogie. Nie możecie ich wykonać na samym początku. Nie macie dostępu do żelaza. Owszem, możecie kupić żelazo, możecie kupić sztabki żelaza czy rudy żelaza i je przetapiać. Ale jeżeli nie macie technologii, to nie możecie wykonywać tych narzędzi później. Sztabki przetopicie, ale nie wykonacie z nich narzędzi. Także polecam wam, że jeżeli już jesteście na etapie, gdzie macie możliwość takiego kupienia tych narzędzi, to polecam, żebyście chociaż 2-3 z tych 20, które dostarczycie do danego budynku, to chociaż te 2, 3, 5 niech będzie żelazne. Pozwoli wam to o wiele dłużej zachować ciągłość produkcji i o wiele dłużej te budynki będą produkowały dany surowiec, będą wam dostarczały dany surowiec do magazynu bez waszej ingerencji, tak naprawdę. Dlatego myślę, że jest to takie ważne. Druga rzecz, tak jak tutaj u mnie, jak zobaczycie, kuźnia 1 jest całkowicie wyautowana. Ona będzie zlikwidowana, to jest kuźnia, która znajduje się przy kopalni na północy, koło Branicy.
Tawerna już jest zlikwidowana w pierwszej wiosce, szwalnia jest zlikwidowana, kuźnia też jest zlikwidowana. Kuźnię za to mam postawioną tutaj w wiosce, z tego względu, że jeżeli ja sobie przynoszę jakieś sztabki, to ja wykonuję je tutaj na miejscu, nie ganiam z tym. Wszystkie zwierzęta też mam przerzucone. Stodoła 1 na razie zostanie, tam mam jednego pracownika i ona też będzie przeniesiona. Jeszcze tylko zobaczę. O właśnie, zobaczcie tak jak tutaj mam na przykład w stodole. Mam brązową kosę, mam worek i mam żelazną motykę dostarczoną do magazynu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jak wejdziecie sobie w opis tego budynku, to macie wyszczególnione, jakie narzędzia są im potrzebne do pracy. I te narzędzia bardzo dobrze jest mieć od razu właśnie w skrzyni w danym budynku. Oprócz tego nawóz, który jest używany do nawożenia pól. I tutaj jak sobie ustawicie na przykład, żeby produkowali pasze dla zwierząt, no to nie, przy paszy dla zwierząt nie. Chociaż tak, jeżeli siejecie coś na polach, to musicie mieć rolników. Jeżeli chcecie wykonywać coś w stodole, czyli przerabiać ziarna, przerabiać na paszę, przerabiać ziarna na słomę bądź na inne rzeczy, musicie mieć pracownika stodoły. Dlatego warto jest się tutaj bawić przy pracownikach. Jak widzicie, ja mam jednego pracownika stodoły, pozostałych mam rolników. I ten pracownik stodoły tak naprawdę teraz mi jest niepotrzebny. Mogę go przerzucić jako pracownika, jako rolnika, ale niech sobie będzie. Tych 3 rolników, co ja mam, dają sobie póki co radę. Dodatkowo wspierają ich tutaj 2 rolnicy z drugiej stodoły, która docelowo jest pod chmiel, ale ona również pracuje na polach. Widzę, że tutaj muszę dostarczyć haczkę i worek, ale to za chwilkę. Na przykład chata myśliwska. Zobaczycie, mam 24 kamienne noże i 5 brązowych noży. Mam dostarczone 29 noży dla 2 myśliwych. I tak naprawdę ja tutaj miałem ponad 30. Nie byłem w tym domku z dobry sezon. Na pewno z dobry sezon, jeżeli nie dłużej. Na pewno będę musiał niedługo się dostać do chaty rybackiej, bo oni tutaj też już mają, tak, 2 włócznie tylko. Brązowy nóż, kamienny nóż. Nie jest to wymagane, aczkolwiek dobrze, żeby było. W drewutniach, jak widzicie, w jednej mam 8 siekier, w drugiej mam 5, też będę niedługo musiał tam się wybrać, ale też dawno mnie tam nie było. I tyle. To są takie podstawowe informacje, jeśli chodzi o utrzymanie tej ciągłości produkcyjnej w wiosce. Jak macie ochotę, dajcie mi znać w komentarzu, czy na przykład chcielibyście, abym zrobił dla Was jakieś poradniki z gry. Myślę, że to już jest taki odpowiedni czas, że mógłbym coś nagrać od siebie w formie właśnie takich poradników. Nie ma żadnego problemu. Dajcie tylko mi znać, czy coś takiego chcecie, ewentualnie na jaki temat. Bardzo chętnie sobie to przejrzę i taki film zrobię. Na pewno warto, tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, zająć się rolnictwem. Rolnictwo przynosi Wam zyski, jakich nie zdobędziecie nigdzie indziej, w żadnej innej gałęzi. Dlaczego? Dlatego, że w rolnictwie inwestujecie tylko raz. Na początku inwestujecie w narzędzia, inwestujecie w nawóz i inwestujecie w nasiona, czy tam ziarna. I plony, które zbierzecie,
zbieracie w stosunku 1 do iluś tam. A to oznacza, że możecie zebrać tego kilkukrotność, tego co żeście zasiali. I to już wam pozwala na to, by zachować po pierwsze ciągłość produkcji, a po drugie dość dobrze się wzbogacić. Już nie mówiąc o tym, że dostajecie za to punkty i tak dalej w rozwoju. Dlatego polecam od samego początku twardo, mocno inwestować w rolnictwo. Jak już opanujecie rolnictwo, możecie się brać za każdą inną gałąź produkcji. Możecie zaczynać sobie hodować zwierzęta. Polecam świnie przede wszystkim i krowy, ponieważ one dostarczają wam gnoju. A to jest kolejny powód, dla którego warto je mieć, ponieważ nawóz jest bardzo drogi. Nawóz jest bardzo drogi i one wam tego gnoju dostarczają, aby ten gnój przerabiacie na nawóz. Druga sprawa, taki mały tip. Najpierw kupujcie gnój od sprzedawców, przerabiajcie go na nawóz, a w momencie, kiedy już nie macie nawozu i nie macie możliwości kupić gnoju, wtedy kupujcie nawóz. Dlaczego? Dlatego, że z 2 sztuk gnoju robicie 1 nawóz, a 2 sztuki gnoju i tak wychodzą was taniej niż 1 sztuka nawozu, gdybyście chcieli kupić. Także to taki mały tip na zaoszczędzenie pieniążków. Powiedzmy na pola, tak jak ja mam tutaj 6 pól po 64 jednostki, no to mamy dużo, ponad 500, tak, jednostek i tyle też nawozu potrzebujecie. Więc tak naprawdę zaoszczędzacie na gnoju około dwie monety, tak mi się wydaje. Musiałbym dokładnie spojrzeć, ale dajmy na to, że 2 monety. To przy jednym obsiewie wszystkich pól już zaoszczędzacie ponad 1000 monet. Także to taki mały tip ode mnie. I co więcej? O, właśnie. Kosa, motyka, worek. Tutaj mają wszystko. Aha, no oni stoją, no bo nie mają nic do roboty innego, bo nie mają nic zlecone. I tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Powiedzmy, że to był taki informacyjno poglądowo-przeglądowy, bo tak naprawdę jesteśmy teraz na etapie takim, że niewiele się dzieje z dnia na dzień w wiosce, niewiele się dzieje z dnia na dzień w samej grze. Dlatego też te odcinki teraz będą się pojawiały rzadziej, z tego względu, że no niestety ja muszę mieć materiał, żeby wam coś pokazać, a niestety, żeby ten materiał mieć, no to ja muszę troszeczkę w tej grze tutaj być. No i wymaga to tego, że ja muszę więcej dni, więcej sezonów pograć, żeby cokolwiek materiału z tego wyciągnąć. Pokażę wam w niedalekiej przyszłości, albo nie, poczekamy sobie na wasze komentarze. Jeżeli faktycznie będziecie chcieli jakieś poradniki, to w międzyczasie, jak leci sobie to gry, jak tutaj nasze życie sobie powoli idzie do przodu, będziemy sobie nagrywali jakieś takie króciutkie poradniki właśnie na temat tego, jak zacząć, jak grać. Ale tak jak mówię, to czekam na wasz głos, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. W tym odcinku wszystko. Dzięki wam bardzo serdeczne za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę bądź w dół, zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkim. Zostawcie komentarz, jak również komentarz odnośnie tego, co mówiłem wcześniej.
Dziękuję nowym osobom, które zasubskrybowały kanał w ostatnich dniach. Kto zasubskrybował, ten będzie wiedział, że o niego chodzi, także dzięki Wam serdeczne. Dzięki Wam, jak również wszystkim, którzy oglądają filmy, kanał się rozwija. Oby tak dalej, naprawdę, oby tak dalej, to będzie mi naprawdę miło. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razisko, cześć.